Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Wam o działalności kapitana Romana Czerniawskiego, najskuteczniejszego szpiega w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego nim był i jaką cenę zapłacił za swoje szpiegowskie dokonania. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Był początek kwietnia 1942 roku. W jednej z cel więzienia Fresnes niedaleko Paryża siedział postawny mężczyzna w więziennym drelichu. Tym mężczyzną był kapitan Roman Czerniawski, którego Niemcy złapali zaledwie kilka dni wcześniej. Czerniawski stworzył we Francji potężną siatkę szpiegowską, która dostarczała aliantom informacji odnośnie jednostek niemieckiego Wehrmachtu stacjonujących w tym kraju. Dla aliantów była to wiedza bezcenna. Gdy Czerniawski został aresztowany, Abwehra uznała, że błędem byłoby go uśmiercać, tak jak zazwyczaj robiła to w przypadku innych pojmanych szpiegów. I dlatego właśnie szef placówki Abwehry w Paryżu, pułkownik Oskar Reille, złożył Czerniawskiemu propozycję nie do odrzucenia. Otóż zaproponował mu w zamian za życie pracę dla Abwehry. Po chwili milczenia Czerniawski odpowiedział: zgadzam się. To była jedna z tych chwil, kiedy szpieg musi wybierać pomiędzy śmiercią a życiem, które pomimo tego wyboru dalej jest niepewne, albowiem taki wybór oznacza wyrok śmierci z rąk jego poprzedniego pracodawcy. Po tej rozmowie dalsze wypadki potoczyły się już szybko. Abwehra zainscenizowała w Paryżu wypadek samochodowy, w trakcie którego Czerniawski zbiegł. Zanim jednak do tego doszło, został przywieziony do jednego z tajnych mieszkań Abwehry, gdzie spotkał się z nim osobiście pułkownik Oskar Reille. Ten ostatni wręczył mu dokumenty legalizacyjne i przekazał instrukcje odnośnie dalszego działania. Od tej pory Czerniawski, już jako agent Abwehry o kryptonimie Brutus, miał szpiegować aliantów. Roman Czerniawski urodził się w 1910 roku na Kresach. Od dzieciństwa marzył o tym, aby zostać lotnikiem. I dlatego właśnie po maturze wstąpił do szkoły podchorążych w Dęblinie. Po jej ukończeniu w 1931 roku został skierowany do służby w pierwszym pułku lotniczym. W 1935 roku został przeniesiony do 11 Eskadry Myśliwskiej i awansowany na stopień porucznika. Zanim wybuchła wojna, Czerniawski odbył również kurs w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, po którym to kursie mianowano go kapitanem. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, Czerniawski latał początkowo jako pilot myśliwski w eskadrze sztabowej, ale potem został odkomenderowany do dowództwa obrony Lwowa. Tam miał sformować eskadrę do łączności z kwaterą naczelnego wodza. Tuż przed kapitulacją miasta odleciał jednak do Rumunii, skąd następnie przedostał się do Francji, gdzie tworzyła się nowa polska armia. Wiele jednak wskazuje na to, że jeszcze przed opuszczeniem Polski Czerniawski trafił do służby w oddziale drugim, czyli wywiadzie. W każdym razie, gdy znalazł się we Francji, kierował komórką oddziału drugiego w pierwszej dywizji grenadierów. Po upadku Francji, tak jak tysiące innych polskich żołnierzy, zamierzał przedostać się do Wielkiej Brytanii, ale tak się nie stało. Szefowie Czerniawskiego nakazali mu pozostanie we Francji. Czerniawski najpierw kierował placówką ewakuacyjną w Toulousie, a potem otrzymał zadanie utworzenia placówki oddziału drugiego w Paryżu, która miała prowadzić głęboki wywiad na terenie Francji.
Zanim jednak opuścił Toulouse, poznał Matyldę Carré, żonę francuskiego oficera, która zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Czerniawski zwerbował Carré, nadając jej pseudonim La Chatte, kotka. W listopadzie 1940 roku oboje wyjechali do Paryża. Tam Czerniawski uruchomił placówkę oddziału drugiego, nadając jej kryptonim Inter alie. Czerniawski głęboko wierzył w to, że mieszkając razem z Carré ma na tyle dobrą legendę, że może poluzować zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują każdego szpiega. Tajne biuro jego placówki mieściło się w ich mieszkaniu. Przyjmował w nim łączników swojej siatki szpiegowskiej. Po kilku miesiącach ta siatka liczyła prawie 200 agentów i informatorów, ulokowanych w różnych miejscach na terenie całej Francji. Czerniawski werbował ich między innymi wśród francuskich cyganów, Żydów, katolickich duchownych, a nawet wśród francuskich komunistów. Przekazywali mu niezwykle cenne informacje dotyczące między innymi dyslokacji niemieckich jednostek, ich uzbrojenia i wyposażenia, niemieckich składów amunicji, niemieckich lotnisk, usytuowanych punktów artylerii na francuskich wybrzeżach, a także wznoszonych przez Niemców fortyfikacji polowych. Na ich podstawie Czerniawski przygotowywał meldunki wywiadowcze, które następnie wysyłał do Londynu. Pomagała mu w tym jego partnerka Matylda Carré. Po roku takiej działalności jego osiągnięcia były naprawdę imponujące. Alianci dysponowali pełną wiedzą na temat niemieckich sił we Francji, ich rozmieszczenia i uzbrojenia. Ta wiedza była szczególnie cenna w aspekcie ewentualnej niemieckiej inwazji na Wielką Brytanię. Przełożeni Czerniawskiego postanowili docenić jego pracę. We wrześniu 1941 roku został wezwany do Londynu, do którego udał się specjalnym brytyjskim samolotem, który podjął go w nocy ze sportowego lotniska w Compiègne. W Londynie odbył spotkanie z szefem oddziału drugiego, pułkownikiem Stanisławem Gano oraz przedstawicielami brytyjskiego wywiadu, którzy pogratulowali mu osiągnięć. Został również przedstawiony generałowi Władysławowi Sikorskiemu, który odznaczył go orderem Virtuti Militari. Po powrocie do Francji Czerniawski kontynuował swoją szpiegowską działalność. Ale po jakimś czasie niemiecka Abwehra wpadła na trop jego siatki szpiegowskiej, aresztując część jej członków. W następstwie tego w listopadzie 1941 roku aresztowano również Czerniawskiego i Carré. Ta ostatnia w obawie przed torturami poszła na pełną współpracę z Niemcami. Wskazała im skrytkę, w której znajdowała się kartoteka całej siatki szpiegowskiej Czerniawskiego oraz archiwum materiałów wywiadowczych, jakie wysyłał do Londynu. Niemcy byli zdumieni ich dokładnością. To właśnie wtedy szef placówki Abwehry w Paryżu, pułkownik Reille, postanowił przewerbować Czerniawskiego. Pułkownik Reille, składając Czerniawskiemu propozycję współpracy z Abwehrą, posłużył się przysłowiowym kijem i marchewką. Z jednej strony zaszantażował Czerniawskiego losem jego bliskich w Polsce, a z drugiej strony roztoczył przed nim perspektywę przyszłej współpracy Polaków z Niemcami w ich walce z komunistami, w której Czerniawski miał odegrać rzekomo bardzo ważną rolę. I jak już wspomniałem, Czerniawski przyjął propozycję Reillego. Został agentem Brutusem pracującym dla niemieckiej Abwehry. Na jej polecenie 14 lipca 1942 roku wyjechał do Madrytu. Tam udał się do polskiej ambasady, która zorganizowała mu błyskawiczny przerzut do Londynu.
W brytyjskiej stolicy spotkał się z szefem oddziału drugiego, pułkownikiem Gano, któremu opowiedział o wpadce i o tym, jak wydostał się z Francji i jaka była tego cena. Jednak nie do końca mu uwierzono. O tym, co zrobić z Czerniawskim, dyskutowano zarówno w dowództwie polskiego, jak i brytyjskiego wywiadu. Ten ostatni zdecydował w końcu, że Czerniawski może teraz być wykorzystany do dezinformowania Niemców. Aby to robić, zatrudniono go najpierw w sztabie naczelnego wodza, a potem mianowano kolejno oficerem łącznikowym generała Omara Bradley'a i generała Dwighta Eisenhowera. Chodziło o to, aby inni niemieccy szpiedzy działający na Wyspach Brytyjskich mogli potwierdzić, że Czerniawski rzeczywiście porusza się wśród bardzo ważnych ludzi. W styczniu 1943 roku Czerniawski ponownie nawiązał kontakt z Abwehrą i zaczął dostarczać jej meldunki na temat zamierzeń aliantów. Oczywiście autorem tych meldunków był brytyjski wywiad, dla którego teraz pracował Czerniawski. Niemcy nie zwątpili jednak w rzetelność jego meldunków. Było nawet tak, że zyskały one wielkie uznanie w niemieckim sztabie generalnym. Tymczasem praca wywiadowcza Czerniawskiego przyczyniła się do zwycięstwa aliantów. Stało się tak zwłaszcza po operacji Fortitude, w której Czerniawski odegrał kluczową rolę. Ta operacja całkowicie zmyliła niemiecki wywiad w sprawie miejsca lądowania aliantów we Francji. Było tak dlatego, że Czerniawski w swoich meldunkach komunikował niemieckiej Abwehrze, że inwazja aliantów nastąpi w rejonie Pas-de-Calais, a w Normandii odbędzie się jedynie inwazja pozorowana. W wersję podaną przez Czerniawskiego uwierzył nawet sam Adolf Hitler. W wyniku tej dezinformacji Niemcy zgromadzili swoje główne siły w rejonie Pas-de-Calais i tam przystąpili do rozbudowy fortyfikacji. Gdy rankiem 6 czerwca 1944 roku zaczęła się aliancka inwazja na plażach Normandii, jej sukces był w znacznej mierze zasługą Czerniawskiego. Ale ten sukces wcale nie spowodował dekonspiracji Czerniawskiego. Niemcy nadal byli przekonani, że Czerniawski jest ich lojalnym agentem. Dzięki temu mógł kontynuować ich dezinformowanie i miał w tej dziedzinie kolejne sukcesy. Na początku 1945 roku, gdy niemiecka Abwehra zleciła mu ustalenie celności niemieckich rakiet V2 spadających na Londyn, Czerniawski przekazał Abwehrze meldunek, sugerując w nim przekierowanie rakiet w inny rejon. W efekcie tego niemieckie rakiety spadały na tereny położone na północ od miasta, powodując znacznie mniejsze straty. Wydawało się, że wraz z zakończeniem wojny dobiegnie również końca szpiegowska kariera Czerniawskiego, ale tak się nie stało. Czerniawski dalej pracował dla brytyjskiego wywiadu i brał udział w wielu tajnych misjach. Gdy w latach 60. znalazł się wreszcie na emeryturze, włączył się w życie Polonii w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza to, które koncentrowało się wokół polskiego rządu w Londynie. Na przełomie lat 70. i 80. pełnił nawet różne funkcje ministerialne w tym rządzie. Ale szpiegowska przeszłość co jakiś czas wracała do niego. Najpierw w latach 60., gdy zaczęto oskarżać go o współpracę z Niemcami. Taki właśnie zarzut postawiony mu został w wydanej w Paryżu książce Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945 autorstwa Franciszka Kalinowskiego, a także w książce Tadeusza Rolskiego Uwaga, wszystkie samoloty. Ten zarzut zaczęto kolportować potem w emigracyjnych środowiskach. Czerniawski nie mógł dalej milczeć w tej sprawie.
W reakcji na nią w 1972 roku opublikował własną książkę zatytułowaną Wielka sieć, w której opisał swoją szpiegowską działalność w czasie wojny. Traf chciał, że ta książka trafiła w ręce pułkownika Reilly'ego, który po jej przeczytaniu napisał artykuł, w którym przedstawił Czerniawskiego jako swojego lojalnego szpiega. W rezultacie tego Czerniawski znalazł się w jeszcze trudniejszej sytuacji. Nie mógł opowiedzieć o tym, jak na polecenie brytyjskiego wywiadu dezinformował w czasie wojny Niemców, ponieważ ten zobowiązał go do milczenia. W końcu sam brytyjski wywiad wybawił go z opresji, informując opinię publiczną o tym, że Czerniawski przez całą wojnę pracował dla aliantów. I dopiero to przesądziło całą sprawę. Roman Czerniawski zmarł 26 kwietnia 1985 roku i został pochowany na polskim cmentarzu w Newark. W moim następnym filmie opowiem wam o tym, jak po zakończeniu II wojny światowej Amerykanie szukali hitlerowskiej kolonii na Antarktydzie. Poznacie kulisy operacji High Jump, jaką siły amerykańskiej armii przeprowadziły w 1947 roku. Dowiecie się, jakie przyniosła ona efekty. Ten film zatytułowałem Tropy hitlerowców na Antarktydzie. Amerykańska operacja High Jump. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, panie Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Dariusz Czarnotta, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.